Hej, z tej strony Piotr Dręgowski. Dziś chcę Was zaprosić na prezentację polizinkowego, dwuprocesorowego serwera opartego na platformie AMD EPYC Dell PowerEdge R6525. W filmie omówimy, jakie możliwości oferuje serwer, w jakich wersjach dyskowych jest spotykany, do jakich zastosowań się nadaje oraz opowiemy kilka ciekawostek o nim. Dell R6525 jest sporym serwerem 1U przeznaczonym do szaf rack 19 cali. Serwer w wersji 8x2,5 cala bez maskownicy ma długość około 74 cm, a wersję 10x2,5 oraz 4x3,5 cala bez maskownicy około 79 cm. Tego zalecamy do tego serwera szafy o długości 100 cm. Co prawda zmieści się również do szafy o długości 80 cm, lecz będzie bardzo ciasno. Dlatego nie zalecamy tego rozwiązania. Jeśli chodzi o wagę, to w bazowej konfiguracji wynosi ona około 15 kg. Lecz po pełnym załadowaniu serwera dyskami oraz RAM-em waga ta może dochodzić do okolic 25 kg. Zależnie od wersji dyskowej, front serwera będzie się różnić wielkością i ilością miejsc na dyski, lecz część rzeczy jest wspólna. Zaczynając od lewej strony, mamy wskaźnik stanu serwera, następnie 8 lub 10 slotów na dyski 2,5 cala lub 4 sloty na dyski 3,5 cala. Po prawej stronie posiadamy jedno złącze USB typu A, złącze VGA, włącznik serwera oraz listek z modelem, serwis tagiem oraz adresami MAC. Dodatkowo, jeśli chcemy ograniczyć fizyczny dostęp do dysków, można zamontować maskownicę na kluczyk. Dostępna jest ona w wersji podstawowej, jak i w bardziej zaawansowanej opcji z wyświetlaczem LCD, która pozwala podać podstawowe informacje o serwerze, takie jak nazwa serwera, adres IP iDRAC, czy w razie błędu pokazać kod błędu oraz krótki opis, co się dzieje. Jak wcześniej wspomniałem, serwer posiada 3 warianty dyskowe: 8x2,5, 10x2,5 oraz 4x3,5 cala. W wersji 10x2,5 oraz 4x3,5 cala możemy dodatkowo zamontować klatkę na 2 dyski 2,5 cala w miejsce Readera. Zyskujemy wtedy dodatkową przestrzeń dyskową kosztem miejsc na złącza PCI Express. Opcja 10x2,5 cala skrywa również inną ciekawą funkcję. Backplane ten ma normalne wyprowadzenia na dyski SAS SATA oraz 5 wyprowadzeń na dyski NVMe razy 4, przez co serwer można obłożyć 10 dyskami NVMe razy 4 i korzystać z nich na pełnej przepustowości. Dyski te widziane są przez serwer jako dyski HBA. Jeśli jednak chcielibyśmy mieć kontroler sprzętowy, który obsługuje dyski NVMe, musimy wtedy zaopatrzyć się w kontroler H755N, który pozwala na zrobienie pełnej puli RAID, lecz tracimy na przepustowości dysków NVMe. Dodatkowo nie możemy wtedy używać dysków SAS i SATA. Jak widać, pomimo 3 wersji dyskowych, to mamy szeroką gamę możliwości, na które serwer nam pozwala. Dlatego trzeba być uważnym. Jeśli myślicie o tym serwerze i wiecie, że chcecie mieć jakieś konkretne rozwiązanie, jak kontroler RAID do NVMe, prosty serwer oparty na zwykłych dyskach SAS SATA, czy może miks rozwiązań NVMe i SAS, lecz nie wiecie, czy Wasza konfiguracja jest prawidłowa do Waszych potrzeb, zawsze możecie się z nami skontaktować, aby rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości. Karta BOSS. Jest to dedykowany, niezależny moduł na 2 dyski M2, które są wspięte w RAID 1 niezależnym kontrolerem i służą głównie do instalacji systemu i zwolnieniu slotów od frontu serwera. Nie są to pojemne dyski, maksymalnie o pojemności 960 GB, lecz na system operacyjny są idealne. R6525 można zamontować w 2 modele karty BOSS. BOSS S1 jest to karta wpinana w slot PCI Express, na której są 2 sloty na dyski M2 SATA. Najtańsza opcja, lecz nie pozwala ona na wymianę dysków w trybie hot swap w razie awarii. Oraz BOSS S2. Moduł, który ma swój dedykowany slot z tyłu serwera, przez to nie zajmuje on slotu PCI Express jak BOSS S1. Pozwala on na hot swapową wymianę dysków M2 SATA w trakcie pracy. Podobnie jak poprzednik, wersja druga posiada w swoim module dedykowany kontroler RAID, który ustawia dyski w RAID 1 i pozwala je dokładnie monitorować. W 15 generacji Dell kompletnie zrewitalizował sposób montażu kontrolerów. Porzucili oni utartą przez lata koncepcję dedykowanego slotu na płycie głównej na rzecz montażu bezpośrednio w backplane. Jeśli chodzi o kontrolery, to mamy spory wybór. Najprostszy i najtańszy kontroler to PERC H355, który pozwala na pracę w trybie RAID 0, 1, 10 lub w trybie HBA. Oraz HBA 355. Jest to ta sama konstrukcja, lecz z możliwością pracy tylko w trybie HBA.
HBA355 zalecany jest do pracy z systemami, które wymagają bezpośredniego dostępu do dysków, takich jak ZFS. Bardziej zaawansowane kontrolery to PERC H755 z 8 GB cache DDR4 na pokładzie wraz z podtrzymaniem bateryjnym i obsługą RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 oraz dysków SAS i SATA. Następnie mamy kontroler PERC H755M. Jest to ten sam kontroler co H755, lecz z tą różnicą, że H755N został stworzony tylko do obsługi dysków NVMe w trybie RAID. Niestety dyski SAS czy SATA nie będą tutaj działać. Ostatnim na liście jest kontroler PERC H965. Jest to połączenie obu poprzednich kontrolerów. Obsłuży pełną pulę RAID wraz z obsługą dysków SAS, SATA oraz NVMe. R6525 posiada 4 sloty na zestawy wentylatorów w serwerze. Dell skonstruował je tak, że jeden zestaw tak naprawdę jest dwoma wentylatorami, których nie można rozdzielić. Serwer posiada 3 klasy wentylatorów. Standard. Są to wentylatory rzadko spotykane, ponieważ są montowane tylko w najsłabszych i najmniej wymagających konfiguracjach. High Performance Silver Grade. Najczęściej występujący typ w wersji 8x2,5 oraz 4x3,5 cala. Instaluje się je w jednak wersjach, jeśli procesory mają TDP większe niż 155 W lub montujemy tylny backplane na dyski. High Performance Gold Grade, występujący w każdej wersji 2,5 cala, niezależnie od TDP procesora. Standardowo wentylatory te są hot swapowe i nadmiarowe, co oznacza, że jeśli w trakcie działania jeden zestaw wentylatorów odmówi pracy, to 3 pozostałe potrafią dalej efektywnie schłodzić serwer i utrzymać go w pełni funkcjonalności do momentu wymiany zestawu. Radiatory w tej maszynie to na szczęście prostsza sprawa. Dzielą się one na 2 typy zależne od TDP. Standardowe w procesorach do 155 W oraz L-Type, czyli High Performance dla wszystkich powyżej 155 W. Jeśli chodzi o procesory, to mamy miejsce na 2 AMD z serii EPIC drugiej lub trzeciej generacji na sokecie SP3. Serwer nie ma limitu TDP, dlatego zamontujemy w nim każdy procesor w konfiguracji jedno- lub dwuprocesorowej. W tych generacjach AMD wyposażył nas w procesory do wszelakiego zastosowania. Od bardzo wysoko taktowanych 8-rdzeniowych i 16-wątkowych modeli idealnych pod SQL, kontrolery domen, czy podstawowe licencjonowanie Windowsa Standard przy zastosowaniu 2 procesorów, po 64 i 128-wątkowe procesory, idealne do zastosowania operacji na wirtualnych maszynach. Jak widać, model ten nie jest dla użytkowników, którzy mają 2 czy 3 maszyny wirtualne albo jedną bazę SQL. Jest to maszyna bardziej dla dużych firm, gdzie wymagane jest, aby na pokładzie było kilkadziesiąt wirtualek lub do kilku baz SQL działających w tym samym czasie. Płyta główna posiada aż 32 sloty na pamięci RAM DDR4, po 16 pamięci na procesor, gdzie maksymalna prędkość to aż 3200 MHz, gdzie jest to górny limit, który jest spotykany w serwerach na pamięciach DDR4. W tych 32 slotach możemy maksymalnie obłożyć pamięci do 256 GB w jednej kości. Łącznie na obu procesorach możemy mieć w jednej jednostce aż 8 TB RAM. Jeśli jednak zdecydujemy się na wersję z jednym zamontowanym procesorem, maksymalnie będziemy mogli obsłużyć do 4 TB RAM. Na płycie głównej mamy podobnie jak w poprzednich generacjach miejsce na moduł TPM 2.0. Jest on potrzebny, gdy chcemy korzystać z wszystkich możliwości Windowsa Server 2022 czy Windowsa Server 2025. Dell R6525, w zależności od tego, czy mamy 1 czy 2 procesory, czy mamy dodatkową klatkę na dyski, możemy mieć od 1 do 3 slotów PCI Express 4.0x16. Jeśli chodzi o wykorzystywanie kart PCI Express, to jest mnóstwo opcji. Od kart sieciowych na złączu RJ45 o prędkości 1 lub 10 gigabit, SFP do 25 gigabit, czy nawet QSFP do 100 gigabit, poprzez karty FC o prędkości 16 czy 32 gigabity do łączności z macierzami SAN, dyski NVMe w slocie PCI Express, aż po niewymagającego dodatkowego zasilania akceleratory AI, takie jak Nvidia L4 czy karty graficzne pokroju RTX 4000 SFF ADA. Poza kartami PCI Express z Razerów mamy jeszcze jeden warty slot uwagi na płycie głównej – OCP 3.0. Jest to nowy standard do kart sieciowych. Port ten pozwala upchnąć pod Razerem jeszcze jedno pełnoprawne rozszerzenie. Możemy tutaj zamontować kartę sieciową do 4x1 gigabit RJ45
po nawet dwuportową 100 gigabitową QSFP28. Pełną listę kart znajdziecie w naszym konfiguratorze serwera. Mamy modele oparte na chipsetach firm takich jak Intel, Broadcom czy Mellanox. Przechodząc do tyłu serwera widzimy sloty na karty PCI Express, karty OCP, dwa porty 1 gigabit RJ45 z zintegrowanej sieciówki, jeden port RJ45 do zdalnego zarządzania iDRAC, dwa porty USB, jeden port serial, dioda stanu serwera oraz slot na moduł BOS S2. Dell w 15 generacji zrewolucjonizował również ułożenie zasilaczy. Są one teraz po bokach serwera, aby ulepszyć przepływ powietrza. R6525 posiada dwa sloty hot swap na zasilacze o mocy 800, 1100 oraz 1400 W. W tej generacji zasilacze są w tzw. Mixed Mode. Zasilacz może działać na prądzie zmiennym od 100 do 240 V, jak i prądzie stałym o napięciu 240 V. Można również wyposażyć serwer w zasilacze prądu stałego o napięciu -48 V. Lecz wtedy mamy tylko wersję o mocy 1100 W. Wszystkie zasilacze wspierają hot swap, co w razie awarii pozwala na wymianę jednego zasilacza bez przerywania pracy serwera. Serwer zarządzany jest przez iDRAC'a 9 generacji. Prawie w każdym innym Dellu dostępne są poziomy Express, Enterprise i Data Center. Nasze serwery jednak oferują przynajmniej z iDRAC'iem w wersji Enterprise, tak aby zapewnić od ręki dostęp do zdalnej konsoli oraz możliwości podpięcia iDRAC'a do dedykowanego slotu RJ45. Szerzej o tym, co można ustawić w iDRAC, sprawdzić czy skonfigurować, będziemy opowiadać w innych filmach. Dlatego, jeśli interesuje Cię ten temat, to zostaw subskrypcję i zerknij na nasze pozostałe filmy. Serwer kompatybilny jest z kilkoma rodzajami szyny. Jedne, tzw. serwisowalne, pozwalają na kompletne wysunięcie serwera z szafy rack oraz montaż dedykowanego organizera na przewody. Drugie, zwane nieserwisowalnymi, pozwalają jedynie na częściowe wysunięcie. Do Della R6525 zalecamy szafę o długości 100 cm. Dzięki różnorodnym wersjom dyskowym i dużemu przekrojowi dostępnych procesorów jest to bardzo uniwersalny model, ale pozycjonowany jako wyższa opcja w portfolio Della. Jeśli szukamy maszyny drobnej, nie jest to ten model. Tutaj mamy opcję najczęściej wybieraną przez średnie i duże firmy z myślą o dużej ilości usług w jednej maszynie. Chętnie wykorzystywany jest do obsługi wielu baz SQL, wirtualizacji, pulpitów zdalnych i budowania klastrów. Serwer ten, jak i wiele innych, mamy tutaj, na stanie w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Mamy na niej pełny konfigurator, który pozwoli Ci stworzyć idealny zestaw dla swoich potrzeb. Lub jeśli nie czujesz się na pewnie z samodzielną konfiguracją, odezwij się do nas mailowo lub telefonicznie. Chętnie pomożemy. Jeśli masz jakieś pytanie odnośnie tego serwera, to śmiało napisz w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.